Wyobraźcie sobie miasto, które powstało tylko w jednym celu, by być niezdobytą barierą. Forteca zaprojektowana dla 1000 żołnierzy, ukryta za kilometrami podziemnych korytarzy i fortyfikacji, których nikt nigdy nie odważył się zaatakować. To miejsce to labirynt, w którym bez przewodnika i świecy zginiecie w ciemnościach. A zaledwie godzinę drogi stąd zupełnie inny świat. Klasztorne mury, które skrywają coś, co powinno znajdować się w Turynie, oraz bibliotekę z dziurą w suficie służącą do szpiegowania mnichów. W tym filmie zabierzemy Was tuż za polską granicę do Czech, by pokazać dwie absolutnie skrajne atrakcje. Zejdziemy wspólnie do mrocznych podziemi twierdzy Józefów i odkryjemy szokujące tajemnice klasztoru w Broumowie. Jesteśmy Magda i Michał i na naszym kanale Razem w Polskę pokazujemy Wam miejsca, które naprawdę warto odwiedzić. Chociaż najczęściej odkrywamy polskie perełki, to od czasu do czasu zaglądamy do naszych sąsiadów, by znaleźć takie turystyczne ciekawostki. Zapraszamy na podróż do Józefowa i Broumowa. Józefow to nie jest zwykła dzielnica miasta Jaromierz, to machina wojenna. Kiedy popatrzycie na to miejsce z góry czy na mapach Google, od razu rzuca się w oczy ten geometryczny kształt przypominający wydłużony płatek śniegu. To szczytowe osiągnięcie XVIII-wiecznej inżynierii wojskowej. Ale to co najciekawsze nie znajduje się na powierzchni, gdzie toczy się normalne życie mieszkańców. Prawdziwa historia i dreszcz emocji czekają pod ziemią. To tam żołnierze cesarza mieli bronić imperium przed Prusami. Ale czy te potężne mury faktycznie spłynęły kiedyś krwią najeźdźców? Czy pruska armia odważyła się rzucić wyzwanie fortecy? Czy może to sam strach przed nią okazał się najskuteczniejszą bronią? Prawda o losach tej twierdzy jest bardziej zaskakująca niż mogłoby się wydawać. Jesteśmy we wschodnich Czechach. Dojazd jest tu banalny. To zaledwie 20 km od granicy w Kudowie-Zdroju. Jeśli jedziecie od strony Wrocławia, kierujcie się na przejście graniczne w Nachodzie, a potem prosto do miasta Jaromierz. Józefów jest jego historyczną częścią. Samochód najlepiej zostawić blisko wejścia do podziemi. Miejsca parkingowe znajdziecie na rynku, ale jeśli chcecie być jak najbliżej i od razu ruszyć do podziemnej trasy, poszukajcie parkingu usytuowanego bezpośrednio przy murach twierdzy, tuż przed bramą wejściową. Stąd macie dosłownie kilka kroków. A kiedy najlepiej ją zwiedzać? Twierdza jest dostępna od kwietnia do października. Bilety nie są bardzo drogie, więc ta przygoda na pewno nie zrujnuje waszej kieszeni. Pamiętajcie jednak, że pod ziemią jest zawsze około 10 stopni Celsjusza, więc weźcie bluzę, nawet jeśli na zewnątrz jest upał. Historia tego miejsca jest ściśle związana z jednym człowiekiem, cesarzem Józefem II. To on pod koniec XVIII wieku wydał rozkaz budowy tej kolosalnej fortecy. I właśnie od jego imienia pochodzi jej nazwa. Dlaczego powstała? To proste. W celu obrony przed Prusami. Ale spójrzmy na to trochę szerzej. W tamtych czasach budowanie potężnych fortec było po prostu wielką europejską modą, a właściwie strategiczną koniecznością. Po przegranych wojnach śląskich Prusy umacniały swoją pozycję tuż za dzisiejszą czeską granicą, budując lub rozbudowując takie kolosy jak Twierdza Kłodzko i Srebrna Góra. Swoją drogą filmy o nich także znajdziecie na naszym kanale. Józefow był austriacką odpowiedzią, potężną przeciwwagą. Monarchia habsburska potrzebowała nowoczesnej bariery, która chroniłaby północne granice. Do projektu ściągnięto więc najlepszych francuskich inżynierów fortyfikacji, którzy wykorzystali najnowsze zdobycze techniki wojskowej.
To, co nas fascynuje, to tempo prac. Cała ta skomplikowana konstrukcja z licznymi wałami, bastionami i podziemnymi korytarzami powstała w rekordowym czasie, w zaledwie 7 lat. Wewnątrz murów od razu powstało samowystarczalne miasto wojskowe. Były tu koszary, magazyny prochu, szpital, a nawet piekarnia. Wszystko po to, by garnizon mógł przetrwać wielomiesięczne oblężenie bez pomocy z zewnątrz. I tu wracamy do tajemnicy, o której wspomnieliśmy na początku. Prusacy, widząc potęgę tej fortyfikacji, po prostu ją ominęli. Twierdza, która kosztowała fortunę, nigdy nie została sprawdzona w prawdziwym boju. Mimo swojej potęgi militarnej pod koniec XIX wieku straciła znaczenie strategiczne i stała się z czasem wielkim magazynem i ciężkim więzieniem. Jest więc pamiątką po wielkich planach, które nigdy nie zostały zrealizowane. Podziemia twierdzy Józefów to nie tylko labirynt korytarzy minerskich o długości 45 km. To precyzyjny system obrony, a jego największą tajemnicą jest funkcja nasłuchu. Cała ta sieć została zaprojektowana tak, że działała jak gigantyczne podziemne ucho. Żołnierze wewnątrz mogli usłyszeć, czy wróg nie próbuje robić podkopów setki metrów dalej. Ponoć wystarczyło przyłożyć ucho do ściany, by z dużej odległości usłyszeć, jak najeźdźca drąży skałę. Doświadczony nasłuchowiec potrafił odróżnić uderzenie kilofa o skałę od uderzenia łopatą w ziemię. To była naprawdę zaawansowana technologia pasywnego wykrywania wroga. Jest też historia o geniuszu budowniczych, który dotyczył samych cegieł. Lokalna opowieść głosi, że cegły do budowy Józefowa wypalano w tak wysokich temperaturach i tak precyzyjnie, że są twardsze od kamienia. To nie jest tylko legenda. Wytrzymałość materiału była kluczowa, ponieważ mury miały absorbować wstrząsy od ciężkich kul armatnich, które z czasem stawały się coraz potężniejsze. Co więcej, ta twardość i niska nasiąkliwość były niezbędne do przetrwania w wilgotnych podziemnych korytarzach. Każda cegła była jak mały, osobny element inżynieryjny. Twierdza to nie tylko mury i działa, to miliony ręcznie formowanych, wypalanych i sprawdzanych cegieł, które miały uczynić ją niezniszczalną. Na koniec sekret związany z inżynierią. Budowniczy celowo zaprojektowali niektóre ślepe zaułki w podziemiach jako pułapki. Dziś wiemy, że miały to być pułapki gazowe. Wpuszczany tam dym z pochodni przy odpowiednio sprytnym zamknięciu dostępu mógł dusić wroga, podczas gdy obrońcy, stojąc 2 metry dalej, mieli świeże powietrze dzięki ukrytym szybom wentylacyjnym. To pokazuje, że projektując to miejsce brano pod uwagę każdy, nawet najbardziej makabryczny scenariusz. Część poświęconą ciekawostkom związanym z twierdzą Józefów zaczniemy od paradoksu. Zbudowana jako nowoczesna maszyna wojenna w XVIII wieku, bardzo szybko stała się anachronizmem. Postęp w technice artyleryjskiej był tak szybki, że fortyfikacje te straciły swoje znaczenie strategiczne, zanim na dobre się zestarzały. To jedna z najlepiej zachowanych, a zarazem jedna z najmniej potrzebnych twierdz w Europie. Kolejna ciekawostka dotyczy jej funkcji po zakończeniu ery wojennej. Kiedy twierdza przestała być potrzebna wojsku, służyła przez lata jako magazyn, a co gorsza jako ciężkie więzienie.
I to jest fascynujący i mroczny wątek. W murach twierdzy osadzano przede wszystkim żołnierzy, ale też więźniów politycznych i osoby skazane za poważne przestępstwa kryminalne. Byli tu więzieni m.in. żołnierze z garnizonów, którzy dezerterowali, czy też dopuścili się zdrady. Grube mury i labirynt korytarzy sprawiały, że twierdza stała się idealnym zakładem karnym. To było miejsce, z którego ucieczka była praktycznie niemożliwa. Wiele jej pomieszczeń widziało znacznie więcej dramatów za czasów pokoju niż w czasie wojny. Podziemia twierdzy to łącznie aż 45 km korytarzy. Oczywiście dla turystów udostępniono tylko fragment, ale i tak robi to wrażenie. Ciekawostką jest też system oświetlenia. Podczas zwiedzania nie używa się elektryczności. Każdy dostaje do ręki lampkę ze świecą. To nie jest chwyt marketingowy pod publiczkę, to konieczność. Elektryczność mogłaby zakłócić mikroklimat dla mieszkających tam kolonii nietoperzy, a poza tym nic nie buduje klimatu jak żywy ogień w wąskim tunelu. Warto też wiedzieć, że Józefów jest planem filmowym. Kręcono tu sceny do wielu produkcji historycznych i wojennych. Główną i najbardziej ekscytującą atrakcją jest oczywiście trasa podziemna, system korytarzy minerskich. To nie jest zwiedzanie dla osób z silną klaustrofobią. Mimo wszystko jest to przeżycie, które polecamy każdemu. Przejdźcie labiryntem korytarzy, zobaczcie kwatery żołnierzy, magazyny amunicji, a to wszystko przy migoczącym świetle woskowych świec. Dzięki temu poczujecie, jakbyście sami byli częścią XVIII-wiecznego garnizonu. Podczas tej trasy przewodnicy często fundują uczestnikom pokaz ciemności absolutnej. W pewnym momencie gaszone są wszystkie świece i przez kilka sekund doświadczacie totalnej, nieprzeniknionej czerni. Uczucie jest klaustrofobiczne, ale niezapomniane. Oprócz podziemi warto poświęcić czas na lapidarium. To tam znajdziecie zbiory oryginalnych rzeźb z warsztatu słynnego Matthiasa Brauna, jednego z najważniejszych barokowych rzeźbiarzy w Czechach. To niesamowita dawka sztuki w tak surowym, militarnym otoczeniu. I oczywiście nie zapomnijcie o spacerze po samym Józefowie. To nie jest typowe miasto. Całe centrum zostało zaprojektowane zgodnie z wojskową logiką. Zobaczycie kościół, który wygląda jak część fortyfikacji oraz regularną siatkę ulic, które prowadzą do placów apelowych. Miasto ma specyficzny, nieco surowy, wojskowy klimat, który jest unikalny w skali Europy. Budynki mieszkalne to dawne koszary, więc wszystko jest tu od linijki. Warto poszukać pomników poświęconych twórcom twierdzy i pospacerować po samych wałach obronnych i fosach. To idealne miejsce na to, by zobaczyć, jak potężne geometryczne założenie stworzyli francuscy inżynierowie. Widoki na otaczające tereny, które miały być terenem bitwy, są fantastyczne. Twierdza Józefów to prawdziwa lekcja historii, która się nie nudzi. To nie jest po prostu kolejne muzeum, w którym ogląda się eksponaty w gablotach. Tu historię czuje się chłodem na skórze, zapachem wosku ze świecy i klaustrofobią podziemnych korytarzy. Warto tu przyjechać, żeby zrozumieć, jak wielki wysiłek inżynieryjny wkładano w wojnę, która ostatecznie nigdy nie nadeszła. To idealne miejsce dla fanów militariów, miłośników architektury i każdego, kto szuka przygody poza utartym szlakiem.
ale dość już tego chłodu, wilgoci i myśli o wojnie. Czas na zmianę klimatu, bo czeskie pogranicze ma dla nas coś jeszcze bardziej zaskakującego. Zaledwie kilkadziesiąt kilometrów stąd znajduje się miejsce, które też jest twierdzą, ale duchową. Tam zamiast prochu pachnie kadzidłem, a zamiast żołnierzy korytarzami przemykali ludzie w habitach. Choć panowała tam reguła milczenia, mury te krzyczą historiami, od których włos jeży się na głowie. Mają tam coś, co łączy ich z Turynem i piwnicę, do której boją się wejść nawet najodważniejsi. Spójrzcie na ten budynek. To potężny kompleks klasztorny benedyktynów. Wygląda bardziej jak pałac arystokraty niż miejsce ascezy, prawda? I nic dziwnego. To perła baroku i miejsce, które przez wieki gromadziło nie tylko księgi i dzieła sztuki, ale też relikwie i ciała. To tutaj sakrum miesza się z dosłownie pojmowanym profanum. Pokażemy wam, dlaczego te mury kryją o wiele więcej niż mogłoby się wydawać. Broumów leży tuż przy granicy z Polską, łatwo tu dojechać zarówno z Kudowy-Zdroju, jak i z Wałbrzycha. Samochód zaparkujecie bez problemu w okolicach rynku lub na bezpłatnym parkingu na obrzeżach Starego Miasta, skąd dojdziecie do klasztoru w niecałe 10 minut. Zwiedzanie kompleksu odbywa się z przewodnikiem i, co ważne, są dostępne materiały lub oprowadzanie w języku polskim. Klasztor jest otwarty przez cały rok, ale godziny wejść różnią się w zależności od sezonu. Warto więc sprawdzić to na stronie internetowej przed przyjazdem. Historia tego miejsca sięga XIII wieku, kiedy to król Przemysław Ottokar II podarował tę ziemię benedyktynom z Pragi. Pierwotnie był to skromny gotycki klasztor, jednak to, co oglądamy dziś, jest efektem wielkiej barokowej przebudowy. To wówczas klasztor zyskał swój pałacowy, monumentalny charakter. Za projekt odpowiadali słynni architekci, ojciec i syn Dienthoferowie, którzy są odpowiedzialni za wiele pięknych kościołów i budowli w Czechach. Budowali go w dużej mierze na początku XVIII wieku, kiedy barok święcił tu swoje triumfy. Klasztor w Broumowie ma niezwykłą historię. Wyobraźcie sobie, że mury te widziały najazdy husytów, ogień wojny 30-letniej, ale też czasy, gdy benedyktyni byli u szczytu potęgi, gromadząc ogromne zbiory książek. Najtrudniejszy czas nadszedł jednak w XX wieku. Po przejęciu władzy przez komunistów w Czechosłowacji, zakonnicy zostali siłą stąd wyrzuceni, a budynek niszczał. Co gorsza, klasztor służył wtedy jako jeden z obozów internowania dla zakonników z innych zgromadzeń. Dopiero po upadku komunizmu, dzięki wielkim renowacjom, klasztor odzyskał swój dawny blask i został otwarty dla turystów. Zaczynamy od największej sensacji Broumowa, która wyszła na jaw dopiero pod koniec XX wieku. Mamy rok 1999. W klasztornym kościele nad kaplicą Świętego Krzyża za drewnianym wieńcem ze stiuku znaleziono ukrytą skrzynię. W środku leżała zrolowana, pożółkła tkanina. Była to kopia całunu turyńskiego. To jest absolutnie unikatowe znalezisko. Kopia datowana na 1651 rok jest jedyną taką w Europie Środkowej i jedną z zaledwie 40 na całym świecie. Co najważniejsze, jest autentyczna i dotykała oryginału, co według tradycji przeniosło na nią moc relikwii. Dlaczego była ukryta i czemu trafiła akurat do Broumowa? Tego do końca nie wiemy. Ale znalezisko zelektryzowało historyków na całym świecie. Musicie to zobaczyć na własne oczy, bo to jest dowód na historyczną potęgę tego opactwa.
Ale benedyktyni mieli też swoje sekrety, bardziej przyziemne. W klasztornej bibliotece wśród przepięknych fresków znajduje się symbol, który wygląda jak oko opatrzności. Bardzo religijne, prawda? W rzeczywistości jest to sprytny otwór szpiegowski. Opat, siedząc w swoim gabinecie na górnym piętrze, mógł przez tą małą dziurkę podglądać mnichów w bibliotece. Sprawdzał w ten sposób, czy zakonnicy faktycznie studiują pisma, czy może ucinają sobie drzemkę w trakcie lektury. To jest uroczy, choć nieco mroczny dowód na to, jak wyglądała klasztorna dyscyplina. Co przyciąga tu tłumy i zarazem budzi największą ciekawość, to historia naturalnie zachowanych ciał, czyli mumii z Wamberka. W podziemiach klasztoru spoczywa obecnie kilkadziesiąt naturalnie zmumifikowanych ciał. To nie są misi z Braumowa, tylko zmarli mieszczanie, księża i organiści z pobliskiego Wamberka. Dlaczego są tutaj? Przeniesiono je tu, gdy tamtejszy kościół był remontowany. Niesamowite jest to, że ciała zachowały się w tak dobrym stanie bez żadnej chemicznej ingerencji. To wszystko zasługa specyficznego mikroklimatu w krypcie. Możemy je oglądać i jest to widok, który zostaje na długo w pamięci. I jeszcze jedna ciekawostka. Mnisi benedyktyńscy, którzy rządzili tym kompleksem, dbali nie tylko o strefę duchową. Klasztor posiadał własne piwnice i tradycje winiarskie. Dziś można tu nawet trafić na organizowane degustacje wina, co pokazuje, że życie zakonne niekoniecznie musiało być całkowicie pozbawione ziemskich przyjemności. Podczas zwiedzania klasztoru czeka na Was kilka obowiązkowych punktów. To, co rzuca się w oczy już na początku, to przepiękny kościół świętego Wojciecha. Jest on przykładem czystego, bogato zdobionego baroku, z imponującymi freskami i ołtarzami. To tam, w kaplicy, zobaczycie największy sekret Braumowa, kopię całunu turyńskiego. Sam widok tej relikwii, jedynej takiej w Europie Środkowej, robi olbrzymie wrażenie. Drugim kluczowym miejscem jest wspomniana już biblioteka klasztorna. To nie tylko zbiór książek, ale prawdziwa perła architektoniczna z pięknymi, zabytkowymi regałami i XVIII-wiecznymi freskami na suficie. Koniecznie poszukajcie też słynnego otworu szpiegowskiego, którym opat kontrolował mnichów. A na deser, ale na pewno nie dla osób o słabych nerwach, krypta z mumiami. Możemy zejść do podziemi i zobaczyć kilkadziesiąt naturalnie zmumifikowanych ciał mieszkańców Wamberka. To jest doświadczenie unikatowe i nieco makabryczne, ale pozwala zrozumieć, jak specyficzny był mikroklimat tego miejsca. My niestety mieliśmy pecha, bo biblioteka, jak i krypty były akurat w trakcie remontu, więc jest pretekst, żeby przyjechać tu jeszcze raz. Odwiedziliśmy dziś wspólnie dwa miejsca, które łączy bliskość granicy, a dzieli właściwie wszystko. Z jednej strony zimna, militarna precyzja twierdzy Józefow, gdzie historia pachnie prochem, z drugiej duchowe bogactwo i barokowy przepych klasztoru w Braumowie, gdzie tajemnice ukryte są za świętymi obrazami. Dwa oblicza Czech, oba warte waszego czasu. Jeśli podobała Wam się ta podróż po czeskim pograniczu, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych wypraw. Podbijajcie film, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, co byście wybrali. Mroczny spacer w tunelach twierdzy, czy wizytę w krypcie z mumiami. Czekamy na Wasze typy.
A jeśli interesują Was atrakcje w Czechach, ale blisko polskiej granicy, to obejrzyjcie teraz film o Nowym Mieście nad Metują. Zobaczycie tam rynek jak z bajki, luksusowy, renesansowy zamek i ogrody, w których można się zakochać. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia na szlaku.